Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Witam Was serdecznie w ten upalny, afrykański, piekielny dzień. To, co się dzieje za oknem, to posłuchajcie, jest nie do opisania. Chyba że ktoś był w Afryce. To tak mniej więcej jest podobnie jak w Afryce. Jak ktoś był w Trypolisie, no to jest właśnie wieczór, powiedzmy. Moi mili, po części afrykański model. Dzisiaj oczywiście już jesteśmy na ziemi. Troszeczkę sentymentalnie, bo jest model, który Wam będę prezentował, został wydany po raz pierwszy w 2011 roku, czyli zwróćcie uwagę, 15 lat. O Matko Boska, jak ten czas leci, a ja go mam nadal. To jest jeden z pierwszych modeli produkcyjnych, mianowicie Kuna lub jak ktoś woli Marder 2. Model od nieistniejącej już niestety szwajcarskiej firmy MK72, wcześniej nazywała się MPK, czyli Model Bau, Peter Kłonen, i powiem Wam, że bardzo żałuję, że firma sama nie produkuje już tych modeli. Modele Mardera, jak i również SDKFZ 250 w wersji wczesnej i późnej są wydawane teraz przez jednego z czeskich producentów. Zostały przejęte formy. Ja używam i sprzedaję nadal elementów żywicznych od firmy MK72. Są dostępne już pod marką Tank Models. Moi mili, niesamowity model. Zapraszam Was na historię, następnie na unboxing i oczywiście podsumowanie. To co? Historię, a potem skakujemy do pudła. Po ataku na Związek Sowiecki przez III Rzeszę, czyli rozpoczęciu operacji Barbarossa, Niemcy napotkali na swojej drodze nowe radzieckie czołgi. Mianowicie były to duże ilości czołgów T-34 i KW-1. Oba widoczne w tej chwili na zdjęciach. Pod koniec 1941 roku wojska niemieckie zaczęły odczuwać brak mobilnej i skutecznej broni przeciwpancernej. Artyleria przeciwpancerna, holowana, często nie docierała na miejsca ze względu na brak dróg i były zbyt mało mobilne, a istniejące niszczyciele czołgów typu Panzerjäger nie były wystarczająco silnie uzbrojone, praktycznie nadawały się do niszczenia tylko i wyłącznie pojazdów opancerzonych i lekkich radzieckich czołgów. Dowództwo Wehrmachtu zaczęło myśleć o mobilnym niszczycielu czołgów. Z racji tego, że Panzerwaffe posiadało dużą ilość niespełniających już obecnych wymagań frontowych zdobycznych czołgów Lorraine 37L oraz lekkich czołgów Panzer II, postanowiono pilącą sprawę rozwiązać tymczasowo. Zdecydowano się na użycie przestarzałych Panzer II jako podwozi do nowych pojazdów, które zostały uzbrojone w niemieckie armaty przeciwpancerne 7,5 cm PaK 40/2 lub zdobyczne sowieckie działa typu 76,2 mm F-22 model 1936. Tak narodził się jeden z najskuteczniejszych niszczycieli czołgów, używany w Europie praktycznie do końca trwania wojny oraz Tunezji do kapitulacji Afryki Korpus. Bohaterem dzisiejszego unboxingu jest model drugiej wersji produkcyjnej, bazującej na podwoziu czołgu Panzerkampfwagen Aus-C z tzw. zawieszeniem Christiego, na którym zamontowano armatę 75 mm PaK 40/2. Od czerwca 1942 roku do czerwca 1943 roku zbudowano łącznie 576 pojazdów z armatą 75 mm. Dodatkowo od lipca 1943 roku do marca 1944 przebudowano 75 czołgów Panzerkampfwagen II, pojazdów z armatą 76,2 mm, a do 12 maja 1942 roku zbudowano 150. Kolejne 60 powstało z przebudowy czołgów Flampanzer II. I uwaga, mała ciekawostka. W latach 1942-1943 Marder był produkowany w fabryce FAMO, a dokładnie FAMO Ursus.
Na koniec wspomnę, że opancerzenie przedziału bojowego było minimalne. Załoga była chroniona tylko od ostrzału z przodu i boków. Od góry i od tyłu było brak osłony. Oprócz głównego działa, Mardery dwójki uzbrojone były także w karabin maszynowy MG34, ale nie był on na stałe zamontowany w osłonie przedziału, ale był przewożony jako uzbrojenie osobiste załogi czołgu. I zapraszam teraz na unboxing. Voila! Tak prezentuje się pudełko z moim modelem Mardera 2, czyli Kuny II. Jeżeli dobrze oglądaliście history, no to teraz wiecie, skąd się wzięła ta ilustracja. Jest to oczywiście przerobione komputerowo zdjęcie oryginalne właśnie Mardera 2 z frontu wschodniego. I tak jak widzicie, mamy tutaj loga Mardera, mamy tak samo tutaj numer katalogowy, czyli 07208. Następnie z drugiej strony mamy bardzo fajne, to była wtedy bardzo nowocześnie opracowane pudełko, bardzo fajnie zrobioną właśnie prezentację tego modelu, na co zwracać uwagę, że gąsienicę się po prostu samemu profilujemy na kołach, bardzo fajny zestaw kalkomanii tak samo, jak i również posłuchajcie, już mamy na przykład jak zmontować armatę i z ilu detali składa się chociażby osłona armaty. No i oczywiście detal na modelu. Jest moim zdaniem niesamowity. Posłuchajcie, 2011 rok. Europejska firma MK72. Przykro mi bardzo, że niestety już nie działa. No i mamy oczywiście tak samo farby pokazane, jakich używać do tego modelu. Mamy przede wszystkim zaznaczone rale, które nam, te numery nam, no stalowego to nie trzeba, ale nam idę o i RLM21, lotniczy malowanie samolotów. I tak prezentuje się pudełko. O właśnie, tu mamy przede wszystkim demagi, które zostały również przez MK72 wypuszczone. Aha, tak, bo jeszcze KFZ-ów nie było, jak pojawił się, posłuchajcie, Marder. Niestety tylko wyszedł ten Marder. To może tutaj widzę, że już on kiedyś kosztował 58 zł 50 groszy. Byłem chyba pierwszą firmą, która zaczęła ściągać MK72 do Polski. Tak, i to jest ten mój model, gdzie zaraz do tego dojdziemy. Tu są moje kalkomanie zapakowane, oryginalne, bardzo proszę, tak się prezentują kalkomanie. Ja jestem oczywiście wielkim fanem tej kalkomanii z pana tego z wąsami, ale niestety będę chciał zrobić wersję afrykańską wreszcie tego modelu. Mam nadzieję, że się uda. Bardzo delikatnie wyprodukowane są kalkomanie, one nie są grube przede wszystkim, to jest raz. Teraz mamy bardzo też fajnie, posłuchajcie, opracowaną jak najbardziej, proszę bardzo, instrukcję. W pierwszym planie mamy po prostu zawartość ramki. To jest tak naprawdę jedna wielka ramka, która pozostała po prostu tu i tu uchlastana, ale żeby po prostu przyoszczędzić trochę kasy na produkcji pudełek. I zwróćcie uwagę, jak jest fajnie opracowana ta instrukcja. I autentycznie, jeżeli będziecie sklejać według tej instrukcji, no i malować w międzyczasie, to jak najbardziej ten model skleicie. Pancer jest szkoda, że w ogóle MK72 nie wydało Panzer dwójek, które były w planach, jak i również innych modeli. No niestety. Tak prezentuje się instrukcja. Bardzo też fajnie jest opracowane wnętrze. Tyle, ile trzeba modeli, łącznie z radiem. Proszę zwrócić uwagę, zresztą zaraz zobaczycie to na oczywiście ramkach. Była Panzer 2 idealnie opracowana właśnie, którą można było produkować, jak i również Marder 2, ale w drugiej wersji na wczesnym Panzer 2. No i tu już sobie tak naprawdę kończymy praktycznie sklejanie, wklejamy radia, pyk i następnie mamy już model. I tutaj mamy jeszcze właśnie warianty, który robimy wariant czy zamknięty, czy otwarty. Dodatkowa kartka z malowaniem i bardzo proszę, mamy front wschodni, 43 rok. Nie, przepraszam, a dobrze, to jest front wschodni, wszystko, 43, 44, 43, a tu mamy bardzo proszę małe malowanie. Co prawda ono nie powinno być jednobarwne, bo w Afryce jednak były malowane dwubarwne kamuflaże, bardziej troszeczkę ten przypominających, ale nie jest to pomyłka.
Mamy właśnie tutaj Tunezja, 43 rok, czyli już tak naprawdę koniec Rombla w Afryce. Tutaj mamy też, proszę bardzo, modele Mako, czyli Matiasa Konrada, projektanta Revela. Ci panowie się bardzo dobrze znali i duża część projektów Mako jest dostępnych w tej chwili w Revelu. Tak prezentują się te modele. Czyli pamiętajcie, niemiecka firma Mako, Matthias Konrad, a tutaj no, te firmy istniały. A teraz co? Wskakujemy sobie rameczki pooglądać. Ja już je kiedyś oglądałem, ale powiem wam, lata temu oglądałem, więc z miłą chęcią sobie przypomnę. No tutaj te właśnie moje kółka. Dlaczego one zostały wycięte, to ja nie wiem, ale detal kółek jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. Proszę zwrócić uwagę. Kolor plastiku przede wszystkim jest bardzo fajny, bo MK72 miało również całą firmę produkującą właśnie formę. Zwróćcie uwagę na wykończenie koła napędowego. Jest bardzo ładnie zrobione. Koła napinającego. A tu jest koło napędowe. Następnie mamy właśnie to. O, tu wam pokażę, jak to wyszło, że tak to jest. Z tego co pamiętam, to tak. Tu jest jedna ramka leciała, tutaj szedł drugi fragment tej ramki i to był mniej więcej, taka na formie się mieściło to, tu była jeszcze inna rzecz na formie, w każdym razie no, była potężna forma, tutaj chyba 2 czy 3 modele wchodziły. No dobrze, to zaczniemy od tej najmniejszej ramki. Bardzo proszę, tak prezentuje się detal. Niesamowity kolor plastiku, ale może jednak zjadę na dół. Kolor plastiku praktycznie cielisty. Tutaj widzimy jeszcze jakieś paproszki, oryginalne nitki z plastiku. Tak prezentuje się lufa. No troszeczkę jest ciemniejszy ten plastik niż ja widzę w tej chwili na ekranie kamery. Tak wyglądają płyty armaty. Zwróćcie uwagę, jak one są cienkie, one są praktycznie półprzezroczyste, jak zauważycie, mają zupełnie inny kolor na krawędziach. Zamek armaty jest tak samo bardzo ładnie wykonany. Z tego co wiem, niestety ta forma aktualnie już zaczyna podobno się zużywać i modele już wypuszczane, właśnie, zwróćcie uwagę na to, na ten napis. 75 pak 40. Wiecie, co to miało też znaczyć? Właśnie, dokładnie tak, że miały zostać również wyprodukowane paki przez MK72. Niestety tylko formy powstały. I tu mamy właśnie elementy związane z pakiem 7,5 cm, czyli 75 mm 40. Pak 40. Kolejna ramka. Bardzo proszę. Elementy kadłuba, płyty ciężko powiedzieć, płyty pancernej. To, co mówiłem wam podczas unboxingu, no, ten pancerz to taki bardziej przed karabinami, już ciężki karabin maszynowy, obawiam się, że mógłby już przebić się. Proszę zwrócić uwagę, jak jest fajnie wykonany. Góra kadłuba i jaki jest fajny detal zrobiony, to ryflowanie. Może teraz już jest lepiej ryflowane, ale to było 15 lat temu. Więc osoby, które pamiętam kupiły wtedy Mardera, były niesamowicie szczęśliwe, wręcz bym powiedział osikane. A już nie wspomnę o właśnie, tu mamy ramę z radiami. Ten stelaż cały tutaj. Mocowanie. Po lewej stronie macie mocowanie lufy. Więc jak ktoś ma możliwość jeszcze kupienia MK72, to bierzcie w ciemno. No i ostatni element. Właśnie tak prezentują się te specjalnie nacięte gąsienice, które rewelacyjnie się wywijają na kołach. Ja jak pierwszy raz zobaczyłem te gąsienice, to kurde, jak ja to skleję. No porozmawiałem tutaj z Peterem, wyjaśnił mi wszystko, więc trochę wstydu się najadłem. Tak mamy to tak zwane zawieszenie Christie.
I tu jeszcze właśnie to, na co zwracane jest na instrukcji. Zwróćcie uwagę, jak jest fajnie tłumik osłonięty, jaki jest detal. Tu widzę też koła były. Właśnie tutaj były te koła, które zostały wycięte. No i powiem Wam, jeżeli chodzi o unboxing właśnie Mardera Panzerkampfwagen 2, Marder 2, tak, na SDKFZ 131, no to powiem Wam, jest wszystko. No, teraz tylko pozostaje podsumować unboxing. Gdyby nie te kółka wycięte, nie wiem przez kogo, nie wiem czy przeze mnie, czy przez kumpla, coś może było sprawdzane, to model nadal prezentuje się rewelacyjnie. Jeżeli chodzi o jakość ramek, jakość wtrysku w ogóle tego, no to jest, powiem Wam, pierwsza klasa. Nie wiem, dlaczego nie mam metalowej lufy do tego modelu. Gdzieś wyszła. Może ktoś wyprosił, bo to były lufy firmy RB Model. Ktoś wyprosił, ja mu dałem, a teraz zostałem bez lufy. Dziękuję. Mam nadzieję, że chociaż została wklejona do modelu ta lufa. Powiem Wam tak, ja oceniam ten model bardzo dobrze. Sklejałem SDKFZ 250, te wczesne i późne. Troszeczkę trzeba uważać przy składaniu tej górnego elementu z całą resztą z dołem, ponieważ jest zbyt precyzyjnie ten model wykonany i po prostu trzeba być bardzo uważnym podczas sklejania. No i oczywiście malować przed złożeniem, a nie po, bo w niektóre miejsce się nie dotrze już później. Pozdrawiam Petera Kuonena. Dużo zdrowia Ci życzę. Bardzo żałuję, że nie produkujesz kolejnych modeli, które miałeś w planach. Ja oceniam ten model na 5 z plusem. Po prostu jest to bomba model. Pamiętajcie, że Peter był pierwszym producentem modeli plastikowych, który zrobił gąsienicę w całym pasku, które się po prostu wygina na modelu. Nie żadna Zvezda, nie Rewal, to był właśnie MK72. On opracował tą technologię i sprawdza się do dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie, no i oczywiście zapraszam Was do raz, dwa, trzy. Zapraszam Was oczywiście do sklepu, media społecznościowe, a jeżeli uważacie, że to co robię jest ok, podoba Wam się to, chcecie, żeby były bardziej rozwinięte moje filmy, zapraszam również do oczywiście sponsorowania kanału poprzez Patronite'a, YouTube'a lub Buy Coffee. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, do następnego unboxingu i dużo pijcie wody.